R. Zacznijmy od najważniejszej postaci z Księgi Wyjścia. Imię Mojżesz po hebrajsku wymawia się Moshe. Moshe. Akcent na drugą sylabę. Co do pochodzenia tego imienia istnieje kilka teorii. Według jednej z nich imię Mojżesz, Moshe, może pochodzić od hebrajskiego czasownika limshot. Czasownik ten znaczy wyłowić, wyciągnąć z wody. Limshot, odmieniony przez wszystkie osoby rodzaju męskiego liczby pojedynczej, brzmi właśnie Moshe. Jako że według Księgi Wyjścia Mojżesz został wyłowiony z Nilu na rozkaz córki Faraona, teoria ta może brzmieć całkiem przekonująco, jednakże mimo wszystko ostatecznych dowodów nie mamy. Według jeszcze innej teorii imię to może pochodzić ze starożytnego języka egipskiego. Podaje się tutaj takie imiona jak Tutmosis, Tutmoses, co oznacza dziecko Tuta, Ramzes, Ra-Mases, dziecko Ra. Jednak i do tej teorii ostatecznego potwierdzenia brak. Następnym imieniem biblijnym jest Sefora, żona Mojżesza. Po hebrajsku wymawia się ją Cipora. Cipora. Dla chętnych, żeby idealnie wymówić to imię po hebrajsku, brzmi ono Cipora. Cipora. Cipora pochodzi od słowa cipor, czyli ptak. Cipora to zdrobnienie tego słowa i można je tłumaczyć jako ptaszyna. Brat Mojżesza, Aaron, po hebrajsku brzmi Aharon. 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 Można też tak jak ja zmasakrować to imię, próbując wymawiać je w idealnej hebrajszczyźnie. Aaron. Aaron. Następną ważną postacią jest Faraon. Paro. 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 Skoro mowa o Faraonie, nie możemy zapomnieć o nazwie ojczyzny Faraona. Micraim. 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 Rdzeniem tego słowa są litery M, C, R. Język hebrajski oraz arabski należą do tej samej rodziny języków semickich. Z tego względu mają wiele podobieństw. Można je porównać tak jak polski do rosyjskiego. We współczesnym dialekcie egipskim języka arabskiego słowo Egipt brzmi Masr. Masr. Rdzeń tego słowa to litery M, S, R. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że obecnie zamieszkująca Egipt ludność arabska to zupełnie inna etnicznie grupa niż starożytni Egipcjanie. Jednym z najbardziej znanych elementów Księgi Wyjścia są plagi. Po hebrajsku plaga to maka. Maka. W liczbie mnogiej to makot. Makot. Maka po hebrajsku znaczy uderzenie, cios. Samo słowo plaga pochodzi albo od języka greckiego, albo z łaciny i też znaczy m.in. cios albo uderzenie. Plagi egipskie po hebrajsku to makot Micraim. Makot Micraim, czyli uderzenia Egiptu, uderzenia w Egipt. Kolejnym symbolem Księgi Wyjścia i Egiptu jest Nil. W dzisiejszym hebrajskim nazywa się go Nilus z języka greckiego. W czasach biblijnych jednak mówiono na niego zupełnie inaczej. Hajeor, albo dokładniej Hajeor. Następne słowo Pascha, Pesach, znaczy przejście, pominięcie. Odnosi się do ostatniej plagi, plagi pierworodnych, w której Bóg pominął domy Izraelitów. Księga Wyjścia, rozdział 12, werset 27. Zewach Pesach hul Adonai, asher pasach al batei venei Israel bemicraim. Następne hasło 10 przykazań. Aseret hadibrot. Aseret hadibrot. Arka Przymierza. Aron habrit. Aron habrit. Kanaan, ziemia, do której Bóg obiecał zaprowadzić Izraelitów. Knaan. Knaan. Opuszczamy Księgę Wyjścia. Samuel, jeden z ważniejszych proroków. W oryginale
Szmuel. Szmuel. Saul, podopieczny Samuela i król bezpośrednio panujący tuż przed słynnym Dawidem. Szaul. Szaul. Dawid. 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 Filistyni, z którymi walczył zarówno Saul, jak i Dawid i od których wzięła się nazwa Palestyna. Plisztim. Plisztim. W hebrajskim biblijnym Pelisztim. Słynny Goliat, który był Filistynem i którego pokonał Dawid. Goliat. Goliat. Salomon, syn Dawida. Szlomo. Szlomo. Jerozolima. Jeruszalaim. 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 Hiob. Jow. Jow. W księdze Hioba wspomniane są również dwa bardzo znane stworzenia biblijne. Lewiatan, Liwiatan, Liwiatan. Według różnych teorii mógł to być smok, wielki krokodyl albo wąż morski. W dzisiejszym hebrajskim Liwiatan znaczy też wieloryb. Drugim stworzeniem jest Behemot, od którego nazwę wziął znany na całym świecie polski zespół metalowy. Jest tu kilka znaczeń, więc zacznijmy od początku. Słowo behema jest rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, a behemot w liczbie mnogiej. Rzeczownik ten ma dwa podstawowe znaczenia. Wszelkie zwierzęta gospodarskie i hodowlane albo dzikie bestie, dzikie zwierzęta. Samo słowo behemot, czyli liczba mnoga od tego rzeczownika, ma jeszcze dwa odrębne znaczenia. Pierwszym z nich jest właśnie nazwa stworzenia wspomnianego w księdze Hioba, a drugim jest hipopotam. Izajasz, jeden z najbardziej znanych proroków, Jeszajał. Jeszajał. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. W następnej części przejdziemy przez Nowy Testament i Ewangelię. Do zobaczenia. Leitraot.